Maciej Oksztulski jest niemówiącą osobą w spektrum autyzmu, która na co dzień porozumiewa się za pomocą metody ułatwionej komunikacji, korzystając z syntezatora mowy. Maciej Oksztulski jest ponadto doktorem prawa, pracownikiem badawczym na Uniwersytecie w Białymstoku, stypendystą Narodowego Centrum Nauki i autorem 15 artykułów naukowych dotyczących autyzmu. Pełni funkcję analityka danych w projekcie Europe Direct Podlaskie, w ramach którego przygotowuje skróty orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest także członkiem Rady Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Rady Młodych w Podlaskim Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami. Wchodzi również w skład Zespołu Parlamentarnego do spraw osób z niepełnosprawnościami i Grupy Parlamentarnej do spraw osób z autyzmem. Jest wolontariuszem Fundacji Oswoić Świat w Białymstoku oraz współpracuje z Fundacją Synapsis jako samorzecznik. Czy możesz podzielić się swoimi udanymi doświadczeniami w znalezieniu i utrzymaniu pracy? Cały czas jako student, a następnie doktorant prawa pracowałem nad prawem osób z niepełnosprawnościami z naciskiem na osoby w spektrum autyzmu. Zostałem zauważony przez naukowców akademickich. Wygrałem konkurs ministerialny, który jest teraz w ostatnim stadium realizacji. Obecnie uczelnia zatrudnia mnie na pół etatu na czas określony. Jakie są Twoje nadzieje i aspiracje związane z karierą w przyszłości? Praca zapewnia niezależność materialną i osobistą. Daje poczucie satysfakcji oraz samorealizacji. Pragnę, tak jak do tej pory, pracować nad pomocą osobom z niepełnosprawnościami, a szczególnie w spektrum autyzmu. Czy to mi się uda? Trudno powiedzieć. Czy zauważyłeś, że potencjalni pracodawcy posiadają wiedzę i zrozumienie na temat autyzmu? W jaki sposób ta świadomość lub jej brak wpływa na poszukiwanie pracy i doświadczenie w miejscu pracy? Należy podkreślić, że niespełna 2% spośród 400 000 osób w spektrum autyzmu w Polsce pracuje. Średni współczynnik ich aktywności zawodowej jest aż 5-krotnie niższy niż średnia Unii Europejskiej wynosząca 10%. Świadczy to o bardzo niskim poziomie zatrudnienia osób w spektrum autyzmu w stosunku do innych niepełnosprawności. W ramach obecnie realizowanego projektu, badanie wykazało, że respondenci nie odnosili się pozytywnie do potencjalnego wsparcia państwa jako czynnika zwiększającego skłonność do zatrudniania osób w spektrum autyzmu. Zatrudnienie osób z tej grupy było postrzegane jako dodatkowa odpowiedzialność i wyzwanie organizacyjne dla pracodawcy. Czy są jakieś konkretne udogodnienia lub zasoby, które pomogłyby złagodzić Twoje ewentualne obawy i wesprzeć Twoje nadzieje w obecnym miejscu pracy? Przede wszystkim asystencja osobista. Jednak, aby ustawa o asystencji osób z niepełnosprawnościami mogła ujrzeć światło dzienne, uwzględniając potrzeby osób w spektrum autyzmu, należy już na wstępie dokonać objaśnienia pojęcia niepełnosprawności i jego różnorodności. Świat byłby bardziej komfortowy, gdyby był bardziej świadomy. Można by stworzyć warunki przyjazne dla każdego. Ludzie powielają stereotypy. Powielają krzywdzące mity, tym utrudniając jeszcze bardziej życie. Praca z najbliższymi członkami rodziny, na przykład matką, z czasem ulegnie zmianie. W przyszłości nie będzie to możliwe. Potrzebujemy asystentów, którzy pomogą w pracy, w moim przypadku w pracy naukowej. Warto pamiętać, że osoby w spektrum autyzmu mają szansę stać się specjalistami w danym obszarze, jeśli tylko stworzy im się dogodne warunki, by rozwijały swoje talenty i zainteresowania. Kluczowe jest, by nie postrzegać spektrum autyzmu w kategoriach deficytu czy niepełnosprawności. Ważne, żeby stworzyć osobom w spektrum autyzmu szansę, aby mogły zafunkcjonować we współczesnym świecie. Jak możemy stworzyć bardziej integracyjne i wspierające środowisko pracy dla Ciebie i innych osób w spektrum autyzmu? Obowiązujące w Polsce przepisy krajowe, unijne i międzynarodowe jedynie pośrednio regulują wsparcie zatrudnienia wykształconych osób w spektrum autyzmu. Brakuje regulacji odnoszących się wprost do osób w spektrum autyzmu. Nawet w regulacjach dedykowanych wprost osobom z niepełnosprawnościami, jak Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, nie zwrócono uwagi na problemy osób neuroróżnorodnych.
W szczególności należy dążyć do stworzenia regulacji dedykowanych osobom w spektrum autyzmu, w tym przepisów gwarantujących niedyskryminację. Warto też zadbać o rozwiązania gwarantujące wymierne korzyści dla pracodawców zatrudniających osoby w spektrum autyzmu.